Cześć, witajcie na naszym kanale po dłuższej przerwie. W tym odcinku wybraliśmy się do Rzymu. Polecieliśmy tam samolotem, a nie kamperem, ale dzięki temu podróż zajęła 2,5 godziny, a nie 3 dni jazdy. W odcinku pokażemy najciekawsze miejsca, jakie zobaczyliśmy w Rzymie, a także odpowiemy na pytanie, czy warto na początku marca jechać do Rzymu. Zapraszamy do oglądania. Jesteśmy pierwszy raz w Rzymie. Po wylądowaniu na lotnisku Fiumicino taksówką lotniskową dotarliśmy do naszego apartamentu i poszliśmy na pierwszą taką wycieczkę wokół naszego apartamentu i to było Forum Rzymskie, które żeśmy tutaj z chęcią obejrzeli, chociaż nie wchodziliśmy tam na dół, a tylko taki pierwszy rekonesans zrobiliśmy. Następnie po obiedzie poszliśmy zobaczyć fontannę di Trevi. Już się robił wieczór, także zaczynało być czuć klimat tego Rzymu. Było więcej ludzi, ruchu, zapalone światła, czynne restauracje. I ponieważ mieliśmy niedaleko, poszliśmy pieszo. Po drodze zobaczcie jakiś śmieszny Pinokio jeżdżący na wystawie w sklepie. I wybraliśmy się na fontannę di Trevi. Ponieważ był to dzień powszedni, bo przylecieliśmy we wtorek, nie było zbyt dużo ludzi, chociaż też nie można powiedzieć, że były zupełne pustki, prawda? Najlepszy widok na fontannę jest ze schodów kościoła położonego naprzeciwko. Natomiast jeżeli chce się obejrzeć z bliska, no to trzeba wykupić bilety, zresztą zaraz to pokażemy. Tłumy. Ale widok super. Do wejścia na fontannę di Trevi w tej chwili są bilety, trzeba Trzeba kupić, ale nie wiemy gdzie. Musimy zobaczyć, gdzie można kupić i ekipa bilety. sprawdza bilety. Trzeba kupić bilety za 2 euro za osobę. Nie wiem, czy jest online tylko, czy tu... Nie, tu też można kupić. Płatność po 2 euro tylko gotówką. Przepraszam, jeszcze raz. Płatność za wejście tylko kartą i po 2 euro od osoby. No i jesteśmy przy fontannie. Zaraz wrzucimy sobie grosik. Nie ma znaczenia. Wrzucamy, słuchajcie, do grosika do fontanny. Mam nadzieję, że mandatu nie zapłacimy. Jak ktoś chciał wrzucić jakiegoś euraka do wody, to pan na niego pan nagwizdał, więc nie wrzucamy. Z boku jest jeszcze grota. No i wychodzimy. I wyjście. I w magiczny sposób, na filmie to możliwe, przenosimy się na niedzielny wieczór przy tej samej fontannie. Jest bardziej oświetlone, ale zobaczcie, jak dużo ludzi już jest. Dopchać się po bilety i do obejrzenia jest już naprawdę dużo trudniej niż było to w tygodniu. Także jeżeli możemy coś polecić, to rekomendujemy odwiedziny fontanny w dni powszednie. Słuchajcie, to jest niedziela wieczorem. Tłumy w marcu, co się wyprawia w takim razie w sezonie turystycznym, jak tutaj przed sezonem, zobaczcie jakie tłumy przed fontanną. A w okolicy Rzym pełno uliczek, sklepów, restauracji i dzikie tłumy. I taki pasaż jak w Mediolanie. Oświetlony, zadaszony, z piękną podłogą. A co tu po bokach? Chyba same restauracje. Także na pewno nikt się nie będzie nudził w Rzymie. W Rzymie wynajęliśmy apartament w samym centrum miasta. Zaraz go Wam pokażemy. No i zwiedzamy wszystkie te atrakcje. Będziemy tutaj cały tydzień, także mamy wystarczająco dużo czasu, żeby wszystko to dokładnie obejrzeć. Większość najciekawszych miejsc możemy odwiedzić pieszo. Także robimy po 20 000 kroków dziennie. I zapraszamy Was na ten odcinek, który właśnie będzie relacją z tego pobytu w Rzymie. Przez Booking wynajęliśmy apartament w samym centrum Rzymu. Składa się z takiego salonu. Ciekawe, wszystkie okna mają takie żaluzje z zewnątrz i od wewnątrz zamknięcia. Chyba po to, że jak latem jest upał, no to chroni przed tym. Ciekawe, u nas takiego czegoś nie stosuje.
No, w salonie jest telewizor, kanapa, stół, drzwi z prehistorycznym zamkiem i oczywiście klimatyzacja. Jest też kuchnia w pełni wyposażona. Z ekspresem, ze zmywarką, z czajnikiem. Wszystko całkiem dobre, chociaż krany to takiej marnej jakości. Mamy też sypialnię z telewizorem i z garderobą. Okna wychodzą na jakieś ministerstwo, nie wiem czego, pełnomundurowych tam chodzi. Jest też łazienka. No, jak to we Włoszech. Wszystko niby ładnie zrobione, ale akurat łazienka ciasna. Widać, że to stary budynek jakiś i był adoptowany. No ale jest WC, prysznic, także da się żyć. Drzwi zabytkowe z zabytkowym zamkiem, chociaż jest też do niego elektrozaczep, czyli można to kodem zewnętrznym otwierać. I też jest Wi-Fi. Doszliśmy tutaj do ambasady hiszpańskiej, czyli idziemy w kierunku Placu Hiszpańskiego. Doszliśmy na Plac Hiszpański i teraz mamy widok na wspaniałe schody hiszpańskie, które są jednym z symboli Rzymu. Jak widać, w ciągu dnia tak dużo ludzi nie ma. I idziemy po schodach hiszpańskich na samą górę. I z każdej wysokości inna perspektywa. Jesteśmy koło 11 rano, więc jeszcze nie ma Tłumów dużych takich. tłumów. No ale jest ślicznie, no i cieplutko się zrobiło. I powiem Wam, że zachwyceni jesteśmy Rzymem. Bardzo nam się podoba. Tydzień mamy czasu, myślę, że spokojnie pozwiedzamy sobie to miasto. Tu możemy na balkonie stanąć. Staniemy na balkonie, zobaczymy widok z balkonu, jaki tu jest. Widzicie, jedni w kurtkach, drudzy z krótkim rękawkiem. Tu fajnie na tą fontannę widać. I na tą ulicę tam. Też. Pełno sklepów luksusowych z odzieżą i takimi innymi rzeczami. Prada, Dior, Armani. Jak wszystko kogoś tu to chcesz. interesuje, to sobie może tu kupić. Drapaliśmy się na samą górę. Mamy taki widok teraz z góry na schody hiszpańskie, ale ich nie widać. No i możecie zobaczyć specyfikę tych kamienic, gdzie wszędzie, gdzieś tam na dachach są takie ogródki porobione, że można sobie wieczorem posiedzieć. Ze schodów weneckich idziemy na Panteon, a po drodze ulica z takimi, Markowymi sklepami. każdy rozpoznaje pewnie, ale większość niestety nie kupuje, tylko może popatrzeć przez szybę. Idziemy dalej. I znowu teleportujemy się w czasie, aby pokazać Wam schody hiszpańskie, jak wyglądają w weekend wieczorem. Jest zdecydowanie więcej ludzi, ale też i chyba lepszy klimat. To oświetlenie, wieczorny nastrój na pewno fajne wrażenie robią. Także trzeba odwiedzić w dzień i w nocy. Ładnie ta łódź wygląda. Następny punkt obowiązkowy to Panteon. Musimy go zwiedzić. Przed nim fontanna z kolumną rzymską i warto o nim wiedzieć, że to jest świątynia, która
od czasów pogańskich do czasów chrześcijańskich. Cały czas jest użytkowana jako miejsce kultu. Także piękna ciągłość historii. Dajże taką bukę. Stoimy do kasy po bilety, ale zauważył Leszek właśnie, że tam są automaty. Ale już praktycznie zbliżamy się. Kupić te bilety to już nie będziemy wychodzić. No i wchodzimy do Panteonu. Damy krótki rzut i każdy musi sam przyjść zobaczyć jak chce. W tej chwili Panteon jest oczywiście świątynią chrześcijańską, ale w czasach starożytnych był świątynią pogańską, świątynią wszystkich bogów. Jesteśmy na placu Navona i tu mamy 3 fontanny. Ta największa z egipskim obeliskiem. Podejdziemy bliżej. Widzimy przed sobą fontannę 4 rzek. Pięknie wyrzeźbione te postaci. No trzeba by było dojść, która to rzeka, to która z tych 4. Ależ piękna fontanna. A tu wokół jakieś zawody urządzili, biegów. Przepiękna fontanna. I na tym placu jeszcze mamy z boku 2 mniejsze fontanny, które Wam pokażemy. Piękne te marmurowe rzeźby. I kolejna fontanna na tym placu, tym razem z Neptunem i oczywiście z mewami. I syrenami. W Rzymie pełno jest różnych kolumn, takich od czasów starożytnych do prawie że współczesnych. A teraz jesteśmy przed Bazyliką Papieską, gdzie jest pochowany papież Franciszek. Jaki potężny ten nasz kościół ubogich. Co? Bardzo. Ubodzy leżą pod kościołem. Niestety. A tu już taka ulica główniejsza wokół tego placu. Jesteśmy w Bazylice Santa Maria di Maggiore. Patrzcie na ten strop jaki zdobiony. No i kościół też piękny, chociaż tu dosyć ciemno jest. I w tej katedrze jest grób papieża Franciszka. To nas zaskoczyło bardzo. Przepiękne drzwi do tej katedry. Wow. W dniu dzisiejszym wybraliśmy się zwiedzić Koloseum. Bilety mamy kupione wcześniej przez sprzedaży, przez internet. Ale nie mamy wejścia na arenę. Zobaczymy, może na miejscu uda się kupić. Wokół Koloseum ciekawe miejsca, a tam w dole zobaczcie jakie tłumy przy wejściu pod górę, akurat dobrze widać. No i idziemy, zobaczymy jak te nasze bilety zadziałają. I zwiedzamy Koloseum po kontroli bezpieczeństwa i biletów. Paszporty też trzeba było pokazać albo dowody osobiste. Idziemy dalej, zobaczyć co tutaj mamy. Szkoda, że nie mamy podziemi tylko. Co powiesz na ten Koloseum? Tak,
Wielkie wrażenie robi, wszystko takie olbrzymie, ale dopiero zaczęliśmy wycieczkę, to jeszcze na moje wrażenia musicie poczekać. Zobaczymy, a najlepiej samemu przyjechać. No i wchodzimy. Czuję się, jakbym była tyle wieków temu. Jak biedni gladiatorzy wchodzili. Tak, ale ja nie gladiator. Tędy widzowie wchodzili, nie gladiatorzy. Tak, Gladiatorzy czyli ja w jestem podziemiach, widzem. a na podziemiach nie mamy niestety biletu. Te dziury, które widać w tym kamieniu, to efekt pracy średniowiecznych rabusiów, którzy wykradali żelazne sztaby, które łączyły poszczególne bloki kamienia. I takie tutaj solidne ściany i kawały kamienia. Naprzód nagramy to. Szkoda, że tych podziemi nie mamy bardzo i areny nie mamy też, nie? Niestety nie było biletów już. Mogliśmy tylko ten bilet kupić wokół areny, ale do wnętrza areny nie można. Tu jeszcze chyba może wyjdziemy, czy nie? I tu widok z innej perspektywy. Jakbyśmy byli w środku. Z Koloseum też rozciąga się widok na Pallatynat i Forum Romanum. I taki widok stąd się roztacza. A tu możecie przy wyjściu od razu nabrać sobie wodę. Można wybrać frizante i naturale. Still and frizante. I jesteśmy po zwiedzaniu Koloseum. Idziemy zwiedzić wzgórza Palatynu i Forum Romanum. To jest ten sam bilet. Bilet jest ważny na następny dzień także, ale już jak jesteśmy blisko, to się przejdziemy i zwiedzimy tutaj. Jutro mamy Watykan, to nie możemy. I takie resztki starych budynków wybudowane 1000 lat temu. Politechnik nie było, dyplomów inżynierów budowlanych z uprawnieniami Też nie było. ani inspekcji pracy. I stoi. Przez wieki jeszcze stąd materiał budowlany pobierano. Jeszcze dodamy, że wejście na Forum Romanum przez Palatynat jest praktycznie bez kolejki, a od Koloseum trzeba trochę postać. Na Palatynie będziemy już mniej filmować, a bardziej sobie pochodzimy. I ruiny
tylko po domach. A tutaj alejka pomarańczowa. Ciekawe czy jadalne, czy ozdobne tylko takie. Takie ozdobne. A może jadalne. I widok taki piękny tam. Na samym Palatynasie w sumie zabytki są bardziej takie już w ruinach, ale wejść się opłaca po to, żeby zobaczyć widok na Forum Romanum. I to jest chyba obowiązkowy punkt tutaj. No i taki widok ze wzgórz Palatynatu na Forum Romanum. I nie tylko. Nie tylko. Piękny widok. Fajnie musiało wyglądać, jak to było niezniszczone. To najlepszy widok na te Forum Romanum tutaj z Palatynatu z góry. Jaki tunel? I przez taki tunel idziemy dalej na Forum Romanum. I koło dworca Termini mamy jeszcze pomnik naszego Jana Pawła II. Cześć, witamy w nowym dniu. Dzisiaj mamy piątek. Zaplanowaliśmy dzień w Watykanie, także wchodzimy na plac Świętego Piotra. Nigdy tu nie byliśmy. Przyjechaliśmy od nas autobusem 64, ale nawigacja nas poprowadziła przez jakieś tylne wejście, więc musieliśmy się wracać tu do głównego. Do Bazyliki Świętego Piotra nie są wymagane bilety, ale jest kolejka do kontroli bezpieczeństwa. Wygląda na bardzo długą, ale też idzie bardzo szybko, także nie ma czym się przejmować. No i wchodzimy do Bazyliki Świętego Piotra. Bazylika Świętego Piotra. Po prostu miejsce. Zaraz przy wejściu po prawej stronie znajduje się pieta Michała Anioła i ołtarz i grób Jana Pawła II. Czekamy na wejście do Muzeów Watykańskich. Mamy bilet na 13, jest za 15 i nas nie wpuścili, więc opять musimy stać w kolejce. To może nas wpuszczą, ale zdecydowanie lepiej mieć bilety wykupione wcześniej, bo kolejka bez biletów jest bardzo, bardzo długa. Chociaż też idzie. Wejście jest nie od placu Świętego Piotra, tylko od tyłu Watykanu. Trzeba podejść około 500 metrów. Tam jest, zobacz, numer. Chodź, przeczytajmy. O tu.
Widzisz, na koniu Jan III Sobieski. W kaplicy sykstyńskiej niestety nie wolno fotografować. Po wyjściu z muzeów watykańskich idziemy zobaczyć Zamek Świętego Anioła i idziemy nad Tybr. No witajcie, jesteśmy w kolejnym dniu w Rzymie. Jest sobota i widzimy, że bardzo duży ruch turystyczny w sobotę. 2 razy taki jak normalnie w te dni, kiedy nie było dni wolnych. Aczkolwiek jest marzec, ale ruch turystyczny jest cały czas duży. Stoimy przed Placem Weneckim. Ta budowla, przed którą jesteśmy, określana jest na przykład maszyną do pisania albo szczęką teściowej. Żołnierze pełnią wartę honorową i płonie wieczny płomień. Dlatego, że tutaj w tym budynku, część tego budynku to jest grób nieznanego żołnierza. No, każdy kraj ma swoją historię i martyrologię. Ah, sowas hier. Weszliśmy po schodach i tutaj widzimy taki olbrzymi plac. I też oczywiście są barierki, można podejść, mamy takie punkty widokowe na każdym miejscu gdzieś tam, gdzie wchodzimy. Wykonania 124 schody do tego kościoła. A tam takie mini koloseum, potem podejdziemy, zobaczymy co to jest. Nie. A gdzie do Rzymu nie pójdziesz, to się natkniesz na jakiś zabytek. I na koniec jesteśmy na górze. A tam widok na plac Kapitoliński. Ale żeby się do niego dostać, trzeba będzie znowu zejść po tych schodach i wejść po tamtych. Na Rzym miasto na 7 wzgórzach. Z placu Kapitolińskiego jest też widok na Forum Romanum oraz po drodze mija się rzeźbę Wilczycy. Pochodzi ona ze średniowiecza, nie jest to rzeźba starożytna, ale jest to symbol Rzymu, więc koniecznie trzeba ją zobaczyć. W ten sposób kończymy naszą wizytę w Rzymie. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy na inne filmy na naszym kanale. A tu taka mała kantyna, gdzie kupiliśmy sobie panczetę, która okazała się bardzo smaczna. Do zobaczenia, cześć!